Dzisiaj w plenerze sprawdzam, czy stare polskie porzekadło, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ma zastosowanie do Baby Jeepa. Model Renegade to coś między terenówką a SUV-em. Sprawdźmy zatem, czy poradzi sobie w mieście. I tak i nie, bo 8-biegowy automat całkiem nieźle radzi sobie ze zmianą biegów, kiedy jednostajnie przyspieszamy. I do pierwszej setki rozpędzi Renegata w 8,8 sekundy. Ale w prawdziwych warunkach miejskich, kiedy potrzebujemy nierzadko nagłego przyspieszenia i wciśniemy gaz do dechy, no skrzynia gubi się, ona nie wie, co chce w życiu robić, redukuje 2 biegi, 3. I to wszystko powoduje, że czuję pewien niedosyt, bo z uturbionego silnika dałoby się wycisnąć trochę więcej. A zatem Renegat w mieście sobie radzi, ale jego skrzynia biegów może powodować frustrację, kiedy chcemy sprawnie zagrać w samochodowego Tetrisa na zakorkowanych miejskich ulicach. Czy jest na trasę? Jeep w trasie prowadzi się pewnie i tylko w nieznacznym stopniu na ciaśniejszych łukach pokonywanych z większą prędkością. Przypomina o swoim terenowym rodowodzie, dosyć mocno wychylając się. Nie jest to doświadczenie traumatyczne, ale od razu powoduje zdjęcie nogi z gazu. Wysoko położony środek ciężkości i duży skok zawieszenia nie nastrajają do sportowej jazdy. Dzięki czemu można nieco okiełznać spore spalanie i ustabilizować je na poziomie około 10-10,5 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Przy sporych oporach powietrza, jakie stawia jeepowate nadwozie, trudno będzie zejść niżej. Może zatem jest w teren. A to już zależy, co mamy na myśli, mówiąc teren. Jeżeli leśne dukty o twardym podłożu, wówczas zarówno prześwit poprzeczny auta, jak i napęd na 4 koła mówią tak. Jeśli jednak chcemy zjechać na kopny piach, np. plażę, szosowe opony i układ przeniesienia napędu mówią nie. Ale zacznijmy od początku. Silnik Renegata to doładowana jednostka o pojemności 1,4. Po tak niewielkim litrażu nie wolno się spodziewać powalającego momentu obrotowego. Tak pożądanego przecież w terenie. Szczególnie, że mała jednostka, uwaga, to benzyniak. Tak, do auta, które usiłuje być terenowe, zamontowano malutki silnik na benzynę i powiedziano mu: jedź w teren, poradzisz sobie, w końcu jesteś jeepem. Jednak nie wiedzieć skąd mały benzyniak jest w stanie wykrzesać z siebie 250 Nm. To nie jest tak mało. Wiele udanych wersji Defendera miało maksymalny moment obrotowy w granicach tej wielkości. Toyota Hilux, uważana przez wielu za jedną z lepszych terenówek, również świetnie sobie radziła w poważnym terenie, mając do dyspozycji wyłącznie taki moment obrotowy. Problem Renegata tkwi gdzie indziej. Żeby auta nie zakopywały się w piasku lub innym trudnym terenie, wiele lat temu konstruktorzy terenówek wymyślili coś takiego jak blokada mechanizmu różnicowego. W dużym uproszczeniu polega ona na tym, że wszystko to, co aktualnie produkuje silnik, cały moment obrotowy i cała moc, trafia na te koła, które mają w danym momencie największą przyczepność. Przy otwartym dyferencjale moment produkowany przez silnik trafia niejako w próżnię, a obracające się w miejscu koła o mniejszej przyczepności pociągają za sobą spadek wydajności układu przeniesienia napędu i jego zdolności do transferu momentu na podłoże. Blokada dyferencjału działa, jeżeli opiera się na mechanice, ale wszelkie nowoczesne patenty oparte o elektroniczny rozdział momentu w poważnym terenie po prostu się nie sprawdzają. Nie są w stanie na sztywno zblokować mechanizmu różnicowego i w efekcie najwięcej momentu obrotowego trafia na koła, które w danej chwili mają najmniejszą przyczepność.
Co prawda Renegade ma blokadę 4-wheel drive, ale właśnie elektroniczną, która w grubszym terenie przestaje sobie radzić. W tym momencie Renegade ma włączony tryb 4-wheel drive lock, czyli dyferencjał jest zablokowany. Przynajmniej w teorii, a raczej elektronicznie, co w praktyce oznacza to samo. Nie jest to zatem auto w prawdziwy teren, gdzie z pewnością zakopie się szybciej niż samochody o mechanicznej blokadzie dyfru. Z drugiej strony, prześwit auta i napęd na 4 koła pozwalają mu wjechać i przejechać tam, gdzie auto osobowe czy nie jeden crossover nie byłby w stanie. Niezależnie od warunków i terenu, Renegata wspiera szereg elektronicznych systemów czuwających nad bezpieczeństwem. Na szczególną uwagę zasługuje ortodoksyjny ESC, zapobiegający utracie toru jazdy. Renegata trudno jest wyprowadzić z równowagi, kiedy system czuwa. Nawet w trakcie jazdy po nawierzchni szutrowej, o ograniczonej przecież przyczepności. W ten sam zakręt wchodzę z prędkością nieco ponad 60 km na godzinę. Różnica w zachowaniu Baby Jeepa przy włączonym i wyłączonym systemie widoczna jest gołym okiem. Innym systemem o mniej spektakularnym działaniu, ale znacznie ułatwiającym życie w terenie i nie tylko, jest HSA, czyli asystent ruszania pod górkę. Kiedy ustawimy skrzynię biegów w trybie drive i puścimy hamulec, system HSA automatycznie zwiększa obroty silnika na tyle, by utrzymać stojące na zboczu auto w miejscu. Renegade jest zatem uterenowionym krewnym prawdziwych jeepów, dzięki czemu poradzi sobie tam, gdzie nie da się wjechać zwykłymi osobówkami, a nawet pełnokrwistymi SUV-ami. Nad tymi ostatnimi ma tę przewagę, że oprócz wyżej zawieszonego nadwozia ma stały napęd na 4 koła. Gdyby tylko blokada dyfru była rozwiązaniem mechanicznym, można by śmiało ruszać Baby Jeepem na poważne wertepy. Oczywiście po zmianie bieżnika szosowego na terenowy. Aha, byłbym zapomniał. Oprócz tego, że Baby Jeep dobrze radzi sobie w mieście, na trasie i świetnie w terenie, to może także robić za samochód dla surfera.